Witam w drugiej części filmu, w którym przedstawiam proces naprawy tego tutaj leżącego w kawałkach radiotelefonu ICOM ICES 3700. Jak już wspominałem w pierwszej części, dosyć nietypowy model, wersja japońska, pasmo 70 cm i 23 cm. W pierwszej części pokazałem mniej więcej to, co wtedy było wiadomo, jakie są uszkodzenia. Przypomnę dla tych, co nie widzieli, oczywiście można pierwszą część obejrzeć. Radiotelefon się nie załączał, oględziny wstępne pokazały, że tutaj ktoś bardzo mocno w nim grzebał i wiele rzeczy uszkodził. Teraz opowiem już o tych, co znalazłem, co naprawiłem. Więc po kolei, to co było pierwsze widoczne w tamtym filmie, co mnie bardzo zdziwiło, jak ktoś mógł tak to potraktować, to urządzenie, no to były uszkodzone te złącza, gdzie kabelki były przylutowane. Nie było tej taśmy, tej wiązki łączącej panel z płytką sterującą. Ja tutaj wymieniłem to wszystko. Roboty było troszkę dużo. Trzeba było naprawić ścieżki niektóre, które były uszkodzone. No, wyglądało tak, jak to wyglądało na poprzednim filmie, to widać. I w tej chwili tu też już widać jest nowe złącze. No, wygląda teraz jak dała to fabryka. Powymieniane zostały niektóre kondensatory, nie wszystkie. Te, co powiedzmy były najistotniejsze, które mogły mocno wpływać na pracę tego radiotelefonu. To, co wspominałem chyba w tamtej części, po załączeniu było zwarcie. Zwarcie dotyczyło m.in. części tutaj przetwornicy 30V, która została wymieniona łącznie z kondensatorami na nowa. Zostały sprawdzone cewki, tutaj kondensatory, bo dużo problemów tutaj było z tą częścią właśnie przetwornicy. Później jeszcze dodatkowo się okazało, że uszkodzony był stabilizator 5V, który jest tutaj i dawał na całą resztę 9V, więc szybko cała reszta radiotelefonu mogła się uszkodzić. No oczywiście to, co wcześniej wspominałem, zalane ścieżki przez tutaj wylane kondensatory. Także to wszystko trzeba było ponaprawiać, złącza, kontakty, przeczyścić. Także roboty było co niemiara. Dodatkowo w tym module sterującym tutaj nie działał ten encoder. Okazało się, że tam wszystko było na płytce pourywane. No mogę powiedzieć tylko tyle, że chyba nie ma tutaj miejsca, do którego by ktoś nie zaglądał wcześniej, czegoś nie popsuł. Problemy są ze śrubkami, bo są pourywane. No nie wiem, kto się tym bawił, co z tym robił, ale tak mocno uszkodzonego poprzez grzebanie urządzenia dawno nie widziałem. Także no ale cóż, trzeba było to naprawić i w tej chwili tutaj pewne rzeczy już funkcjonują, co za chwilę pokażę. Dodatkowo pokażę Wam konstrukcję tego radiotelefonu, bo musiałem rozebrać, aby dostać się do modułu na 23 cm. Musiałem rozebrać cały ten zestaw. To jest jedno z drugim złączone, zlutowane można powiedzieć poprzez złącze. Taka ciekawa konstrukcja z tamtych lat, właśnie tych radiotelefonów, zarówno ICOMA, jak i Kenwooda, gdzie były poszczególne moduły na pasma różne i można było z tych modułów sobie złożyć odpowiednią wersję. Tutaj ten moduł jest tak jakby modułem, nazwijmy to slave'em współpracującym, to jest moduł na 70 cm, a to jest moduł główny, moduł na 23 cm. Dlaczego główny? No bo on ma złącze zasilania i złącze antenowe. Dystrybucja zasilania odbywa się tutaj poprzez szynę, która jest połączona z następnym modułem. W radiach trzypasmowych Kenwooda były 3 takie tutaj moduły. Tutaj jest złącze, można powiedzieć, antenowe, czyli tutaj wychodzi sygnał z nadajnika 70 i tutaj wchodzi sygnał odbiornika i to jest przylutowane tutaj w tym miejscu i idzie do wtyku antenowego. Tutaj też trzeba było poprawić ekrany i parę innych rzeczy. Reszta wydaje się być ok. Nie jest to powiedzmy jakoś bardzo zniszczone, na szczęście. Także tutaj powinno funkcjonować, jeżeli nic więcej się nie zadziało. Także teraz zostało złożyć te moduły ze sobą, z powrotem. To też będzie troszeczkę roboty, bo trzeba je tutaj najpierw poskręcać, potem na górze ładnie poprzylutowywać elementy, które
do ekranu doprowadzają ekranowanie pewnych punktów. Jest takich miejsc tutaj 3. No, trzeba to odpowiednio z płytką zakrywającą zlutować na tyle, żeby nie blokowało założenia drugiego modułu. No oczywiście te wszystkie pozostałe rzeczy tutaj poskręcać. Podłączyć to do modułu tutaj panelu czołowego z modułami sterującymi, modułami audio, tak jak to opisywałem w poprzedniej części. No i wtedy, jeżeli wszystko zadziała, będzie można to po prostu zestroić, jak się uda. No i miejmy nadzieję, że radiotelefon wróci do funkcjonalności, ale to jeszcze troszkę czasu potrzeba na to, bo samo potem złożenie tego, poprzyklejanie taśm miedzianych i różnych innych rzeczy, no też wymaga tutaj sporo pracy. Ja mam tylko za chwilę, podłączę go do zasilania z jednym modułem, bo też będzie funkcjonował, to nie ma problemu i pokażę Wam, że po prostu w tej chwili to urządzenie funkcjonuje. W tej chwili podpiąłem już to do zasilania, włączam zasilacz. No i widzicie, 2 panele, wszystko chodzi, bary się przesuwają. Oczywiście nie jest to jeszcze całkowicie złożone, więc głośnika też tutaj nie ma, więc nic nie będzie słychać, to dopiero jak te moduły ze sobą popodłączam. Ale radio się załącza, wyświetla, wszystkie guziki działają, sterowanie jest, podświetlenie jest, także to udało się zrobić. Wszystkie te elementy, które zostały wymienione, wyczyszczone i tak dalej, spowodowały, że jako całość to zaczęło funkcjonować i dopiero teraz będę mógł sprawdzić obydwa moduły, czyli moduł na 23 cm i moduł na 70 cm, czy też one funkcjonują, jakie mają parametry i czy radio jako całość będzie funkcjonowało. W tej chwili już radio złożyłem, podłączony jest panel, podłączone są 2 głośniki do obydwu wyjść, jako że nie ma w tej chwili głośnika tutaj wewnętrznego. Ustawione są przypadkowe częstotliwości. No i zobaczmy tak na szybko. 433 MHz. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa. 1, 2, raz, 2, 3. No jeszcze bez strojenia, bez niczego, ale widać, że radio działa. Idę teraz na tylne stanowisko na 1270. Szybciutko tam coś powiem. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, 3. Raz, dwa, raz, dwa, 3. Raz, dwa, raz, dwa, 3. No i tutaj wcześniej też takie miałem przypuszczenia, jak pierwsze próby robiłem. Widać, właściwie słychać, że raz, dwa, 3, raz, dwa, 3. Że na paśmie 1200 było no dosyć gorzej, dużo gorzej słychać. Zmienimy teraz miejscami głośniki, to jest chyba to. Tak, raz, dwa, 3. Teraz zamieniłem miejscami głośniki. Raz, dwa, 3, raz, dwa, 3. Raz, dwa, 3, raz, dwa, 3. Tak, czyli słychać, że tor, jeden z torów, no to trudno powiedzieć, który tor, tor głośnika pierwszego, wyjścia pierwszego, bo to jest speaker 1, no w tej chwili dużo gorzej chodzi. Raz, dwa, 3. Tak, głośniki są identyczne, także nie jest to wina głośników, to już wiadomo. No, czyli coś tu się dzieje. Ja tak na szybko wezmę jeszcze, bo mam podpięty generator. No pewnie tam słychać. No czułość około 0,32, 34 przy Synadzie 12 pewnie będzie tak na moje ucho. Także myślę, że nie jest to tragicznie. No jeszcze tam posprawdzamy tutaj pewne rzeczy. Odbiorczy już wiemy, że działa. Nadawczo jeszcze w tej chwili nie podłączę, bo muszę zmienić zasilacz. To jest na zasilaczu testowym. No i w takim razie trzeba się będzie zająć tą dodatkową rzeczą, jaką jest problem z sygnałem MC na
jednym z wyjść. No i tu może to być tutaj troszkę problematyczne, no ale nic. Posprawdzam i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także kolejna usterka, która się pojawiła w momencie, jak już tutaj większość jest złożone, no i trzeba będzie ją zdiagnozować i znaleźć rozwiązanie. W tej chwili podłączyłem obydwa wyjścia audio, które wchodzą na moduły, bo jak się okazało, wcześniej na schemat nie zerkałem, wzmacniacze audio są na poszczególnych modułach, co troszkę mi się nie podoba teraz. Wyjścia zasilające, przekazujące sygnał audio są tutaj na listwie. Podłączyłem sobie do obydwu listew drucik, który mam w tej chwili na oscyloskopie. Nie pokażę wam, bo nie mam drugiej kamery. No ale wyszło, że na wyjściu tym jednym i drugim sygnały są o wysokim poziomie, takim jak trzeba. Nawet na wyjściu tym, które jest ciche takie, sygnał jest dużo wyższy niż na tym, co ładnie idzie. No więc wychodzi, że problem nie jest w sygnale wychodzącym z płytki, tylko w sygnale, który jest tutaj w części na tych modułach radiowych, czyli albo ze wzmacniaczem audio, albo z jakimiś innymi częściami. No jest o tyle niedobre, że wykryłem to teraz i jako że wszystko mam złożone, będę musiał jeszcze raz prawdopodobnie rozkładać cały ten moduł. Zdejmę pokrywę, zobaczę, być może ta część audio jest tutaj z tej strony i będzie widoczna i da się coś zrobić. No ale znając życie, pewnie trzeba będzie znowu rozebrać całość tych modułów. Także no tutaj już wiem przynajmniej tyle, że z tej części sygnały wychodzą takie jak trzeba. Problem jest we wzmacniaczu mocy, który jest na płytce na pasmo 70 cm. Także kolejna zabawa. No jak słyszycie, szumi już normalnie, na szczęście. Pójdę jeszcze sprawdzę. Raz, dwa. Na szczęście okazało się, że padnięty był kondensator elektrolityczny tutaj, 220 mikro. Także wymieniam go. Nie trzeba było na szczęście tutaj nic zbierać. O, to jest winowajca. Także po wymianie zaczęło działać, więc tą część mamy zrobioną. I w tej chwili zostaje już tylko i wyłącznie pomiar nadajnika i ewentualne strojenie urządzenia. No i to będzie chyba wszystko. No i kochani, jestem już po pomiarach, po strojeniu. Udało się wszystko tutaj ustawić tak jak trzeba, tylko że ten ekranik muszę przylutować, bo jest luzem po zdejmowaniu tej pokrywy. Odchyłka częstotliwości na UHF-ie jest w granicach no niemierzalnych, 10 Hz poniżej. Także tu jest idealnie. Na paśmie 23 cm poniżej 100 Hz odchyłka. Oczywiście wiadomo, jest w takim, a nie innym tutaj układzie. Teraz te urządzenia jak zamkniemy, zmienią się warunki termiczne i ta częstotliwość może troszeczkę odpłynąć w prawo albo w lewo, ale to są już niewielkie różnice. Także chodzi dobrze. Czułość zmierzona na paśmie 23 cm jest przy 12 dB synadzie lepsza niż minus 123 dBm, na UHF-ie lepsza niż minus 124 dBm. Mówię lepsza, bo to są wskazania przyrządu, natomiast jest dosyć długi kabel i 6 złączek po drodze i przejściówka w tym, także troszeczkę tam tłumienia jest, co ewidentnie zauważałem przy pomiarze już mocy w tym momencie, gdzie różnice przy jednym mierniku właśnie z tym długim kablem, przejściówkami, a przy samym mierniku z sondą pomiarową bezpośrednio do gniazdka no były troszeczkę inne, no ale to jest normalne. Moc wyjściowa zgodnie z parametrami na UHF-ie 10, 3,5 W i na 23 cm 10 i prawie 1 W, tam 0,89 W było, także niewielka różnica, więc zgodnie ze wszystkimi tutaj
danymi technicznymi, bo jest to wersja japońska, dlatego ma tylko 10 watów na VHF-ie, UHF-ie, przepraszam. Inne wersje miały do 30, chyba nawet czy do 50 watów, także ta ma do 10, więc tutaj nie ma się co dziwić, że tylko taka moc jest. Radio chodzi, odbiera, nadaje. No cóż, zostaje je złożyć do kupy, jeszcze obudowę przeczyszczę i zobaczymy co dalej, czy coś tu się z nim jeszcze będzie działo. Niestety jest to urządzenie dosyć stare i nigdy nie wiadomo, czy coś tu jeszcze się nie zadzieje w takim egzemplarzu. Tak wygląda złożone radio. Widać, że trochę egzemplarz był zezelowany, ale chodzi. No niestety nie jest to już wina oczywiście tutaj naprawy czy innych rzeczy. Niestety ten egzemplarz nie posiada fabrycznie montowanego modułu CTCSS, także nawet nie nadaje i tym samym jak widać odbiera, ale niestety nie można wejść na przemiennik, bo tego tonu tutaj to urządzenie nie ma. No i niestety może użytkownik gdzieś tam płytkę zdobędzie i wtedy będzie można pracować poprzez przemienniki, bo tak tylko na kanałach simplexowych bez CTCSS-a. Także tak wygląda to urządzonko. Pracuje, działa, wszystko w nim funkcjonuje i można powiedzieć, naprawa się udała. To tyle chyba w tym filmie. Mam nadzieję, że może komuś się przyda. Jeżeli macie pytania, proszę o kontakt, e-mail, Instagram lub Telegram. Tam można mnie złapać. Nie Instagram. Na Instagramie też jestem. Messenger oczywiście. Także Instagram, Messenger, Telegram i e-mail. To w tych miejscach jestem dostępny i tam można się ze mną skontaktować. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania kanału, lajkowania filmów, oglądania innych materiałów, jakie na nim się pojawiają. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.